Dożyliśmy czasów, w których samochodów nie projektują już fani motoryzacji, tylko projektują je smutni księgowi, jeszcze smutniejsi informatycy i ludzie, którzy lubią przypinać się do drzew, bo nie mają życia prywatnego. Ale nawet oni wszyscy raz na jakiś czas spotykają się na imprezie integracyjnej, razem wspólnie i razem wspólnie też chleją, zataczają się, wciągają biały proszek nosem i wkładają sobie dziwne tabletki pod język, po których krzyczą: zróbmy coś p***go. Problem polega na tym, że następnego ranka nie pamiętają, co to ma być. Ale Koreańczycy zrobili inaczej. Oni doskonale pamiętali, co po zaplanowali. I co więcej, zrobili to. I nawet nadali temu nazwę. Ioniq 5N. Cały świat się śmiał z Koreańczyków 20 lat temu, kiedy nieudolnie próbowali udawać produkty na przykład japońskie. Sonata, Elantra, Pony. Te auta tak naprawdę były jeżdżącym kabaretem i to takim, który wzbudzał politowanie raczej, bo był żenujący, a nie śmieszny. Ale dzisiaj ani Japończykom, ani Europejczykom nie jest do śmiechu. Najmocniejszy elektryk Toyoty ma 218 koni mechanicznych. Najmocniejszy elektryczny Volkswagen ma niecałe 300 koni mechanicznych. Najmocniejszy elektryczny Fiat ma 156 koni mechanicznych. Wszystkie trzy razem mają mniej więcej tyle mocy, co ten jeden Hyundai. Ioniq 5N. 650 koni i 770 Nm. Co więcej, to nie są silniki o równej mocy, bo tutaj z przodu mamy 238 koni mechanicznych, a z tyłu znacznie więcej, bo 412. Uczciwie jednak trzeba powiedzieć, że te 650 koni mechanicznych dostępnych jest przez 10 sekund w trybie tak zwanym N-Boost. Normalnie to skromne 609 koni. Ten N-Boost możliwy jest dzięki zastosowaniu specjalnego falownika dwustopniowego, który jest w stanie przez te 10 sekund dać większe napięcie z baterii, zamienić je z prądu stałego na przemienny i jakby dać doładowanie dodatkowe tym silnikom elektrycznym. Ale myli się ten, kto twierdzi, że tutaj tylko silniczki poprawiono. Czyli mamy tylko moc. Nie, bo Hyundai nawet wstawił tutaj zdecydowanie większe tarcze niż w zwykłym Hyundaiu Ioniq 5. Ta ma 16 cali, tamta z tyłu ma 15 cali. 16 cali to moi rodzice 2 dekady temu mieli telewizor w sypialni, mniej więcej o tej przekątnej. Oprócz sportowych tarcz mamy nawet sportowe klocki hamulcowe i czterotłoczkowe zaciski. Te klocki mają większą siłę tarcia. Jeżeli chodzi o felgę, to jest kuta, ma 21 cali. Obniżono zawieszenie, dzięki czemu całe auto jest 2 cm niższe. Jednocześnie to zawieszenie jest adaptacyjne i ma 3 poziomy ustawień. Komfort, Sport i Sport Plus. Całe auto, przez to, że ma szersze gumy, poszerzono o 5 cm i charakterystyczne przez to mamy tutaj te poszerzenia na błotnikach. Nawet zostało wydłużone przez dyfuzor, który jest z tyłu, ale ten dyfuzor jest trochę jak wasza żona, to znaczy nic nie robi, tylko ma wyglądać. Bo tutaj mamy te płetwy, które nic nie robią, ale nie było to konieczne, ponieważ wypłaszczona podłoga jest tutaj tak bardzo, że auto i tak jest przyssane do drogi. Cała struktura nadwozia nawet została specjalnie do tego modelu wzmocniona. Pojawiły się 24 nowe spawy w niektórych punktach. Ponad 2 metry więcej kleju, żeby tą strukturę jeszcze bardziej usztywnić. Rama pomocnicza z tyłu, rama pomocnicza z przodu też zostały usztywnione. Nawet osie napędowe przy silnikach elektrycznych są inne i skonstruowane trochę w taki sposób, jak te stosowane w samochodach WRC, a to po to, żeby przenieść ten gigantyczny moment obrotowy i przenieść tę moc. Nawet skrzynka czy konstrukcja, w której spoczywa bateria i te silniki elektryczne też została wzmocniona celowo po to, żeby usztywnić całą konstrukcję samochodu, szczególnie, że lekki nie jest, bo waży 2 tony 200 kg. Bateria jest oczywiście po środku i głęboko schowana w podłodze, ma 84 kWh brutto. Naładować to możecie bardzo szybko, ponieważ maksymalna moc, jaką przyjmuje auto, to jest 260-270 kW. Ładować go można na ładowarkach 350, a to oznacza, że w ciągu 5 minut doładowujecie się na 100 km jazdy, a w 18 minut napełniacie baterię od 10 do 80%. 18 minut. A ile na tym przejeżdżacie? Według Hyundai'a przejeżdżacie na tym
450 km, ale umówmy się, jest to zasięg WLTP, więc ten rzeczywisty będzie bliższy przy takiej ładnej pogodzie, jak dzisiaj mamy, 350, może 400 km. W stylistyce pojawiło się też znacznie więcej zmian niż ten wspomniany tutaj dyfuzor, bo mamy spoiler z pięknie wkomponowanym trójkątnym światłem stopu. Tutaj zobaczcie, jak mamy super zaprojektowane światło przeciwmgłowe. Nawet odblaski to nie jest po prostu pasek, jak inni producenci wstawiają, tylko znowu mamy takie pojedyncze kwadraciki, które odbijają światło. Tych kwadracików pełno jest też tutaj, no po prostu chciało im się. Powiem Wam, że wygląda zajebiście, nawet takie akcenty jak pomarańczowa wstawka tutaj na tej satynowej listwie, jak ten napis Ioniq w tym miejscu, a z przodu jest tego wszystkiego jeszcze więcej. A to, wiecie co to jest? To jest absolutnie jedyny fejkowy wylot, tak możemy powiedzieć, który jest zaślepiony, bo cała reszta jest prawdziwa. Nawet te tutaj przy tylnych nadkolach, przy błotnikach, zobaczcie, normalnie jest wlot i jest wylot, a to wszystko po to, żeby ograniczyć wibracje powietrza panujące tutaj zazwyczaj w nadkolu. O, nawet to tutaj to jest prawdziwy wlot i prawdziwy wylot, który ma za zadanie kierować w odpowiedni sposób powietrze. Tutaj z przodu też mamy prawdziwe deflektory, które wprowadzają powietrze w taki sposób i je prowadzą, żeby jak najmniej wibracji powstawało wokół koła i w nadkolu. Tam od tyłu są specjalne kanały, które mają za zadanie chłodzić hamulce. I znowu takie detale i niuanse. Zobaczcie, to nie jest namalowane, narysowane, tylko to są prawdziwe krateczki i one też mają jakąś tam funkcję aerodynamiczną. Ten pomarańczowy pasek tutaj, tam ruchome klapy, które dbają o to, żebyśmy mieli albo lepiej chłodzony silnik, albo lepiej dogrzaną baterię. Więc wszystko, absolutnie wszystko tutaj zostało zaprojektowane od nowa w zasadzie względem zwykłego Hyundai'a Ioniq 5. Śmiało zatem możemy powiedzieć, że Ioniq 5N to zupełnie inna konstrukcja niż ten standardowy Ioniq 5. Chciało im się. Nie tylko moc, ale też dorzucili dużo rzeczy. Jeszcze a propos hamulców, to mają jedną ciekawą rzecz. Jest to jeden z niewielu elektryków, w którym możecie, uwaga, hamować lewą stopą, jednocześnie dodając gazu. Czyli tak jak robi się to w samochodach często wyścigowych i rajdowych. Ale te wszystkie zmiany w silnikach, w hamulcach, w zawieszeniu, w sztywności konstrukcji, w stylistyce, w aerodynamice, to jeszcze nie wszystko, ponieważ z tyłu na tylnej osi pojawiła się elektronicznie sterowana szpera, a oprócz tego tutaj mnóstwo możliwości ustawień wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Na samej kierownicy mamy 4 przyciski. Ten tutaj błękitny odpowiada jak w innych N-kach za ustawianie trybów jazdy. Eco, Normal, Sport. Ten tutaj NGB, taki pomarańczowy, oznacza N-Green Boost. I jak tutaj go sobie nacisnę, pojawia się znaczek Ready, Boost Ready i przez te 10 sekund mamy 650 koni i 700 Nm. Te dwa przyciski z napisem, z literką N możemy sobie dowolnie zaprogramować. Pod nimi można sobie przypisać różne funkcje. Teraz funkcję przypisaną mamy taką, że tutaj włączamy sobie Custom 1 tryb, oprócz tego mamy tryb N, taki zwykły, jak jeszcze raz naciśniemy, czyli tryb N i taki customizowany, a tutaj mamy coś innego. Zobaczcie, jak teraz pstryknę, to tutaj zamieni się w prędkościomierz i uwaga. Czy wy to słyszycie? Jak w gierkach z początku lat 90. Normalnie jakbym grał w Need for Speed pierwsze, 95 czy tam 6 rok. I co więcej, ten dźwięk możecie sobie jeszcze zmieniać, ponieważ tutaj macie tryb N, taką zakładkę i tu jest absolutnie wszystko, co można sobie kombinować. Albo możecie też wejść inaczej. Możecie wejść sobie w ustawienia po prostu tutaj samochodu, tutaj pojazd i tutaj macie N-Active Sound. I takie dźwięki są 3. Ten to był Ignition. Teraz mamy Evolution. Jak w rajdówce. Już nie strzela z wydechu. Jest jeszcze Supersonic. Inspirowany odrzutowcami. Ale same dźwięki to nie wszystko, ponieważ jeszcze jak macie włączony ten tryb, gdzie tutaj mamy obrotomierz, to się włącza coś, co Hyundai nazwał NE Shift. I silnik zaczyna
udawać zmiany biegów. W zasadzie nie silnik, tylko głośniki. Imitują pracę 8-biegowej skrzyni DCT, czyli dwusprzęgłowej Hyundai Tace, choćby stosowanej w i30N. I mało tego, to czujecie nawet szarpnięcia podczas zmiany tych przełożeń. Oczywiście wszystko to możecie sobie całkowicie wyłączyć. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale to są tylko bajerki. Za te dźwięki odpowiada tutaj 8 głośników i tych 8 w środku, plus 2 na zewnątrz. Najbardziej mi się podoba jednak ten dźwięk, który nazywa się Ignition. I tu wprost mówi Hyundai, że ten dźwięk ma imitować, nawet do odcinki idzie, ma imitować dźwięk tych silników 2.0 turbo, które są stosowane właśnie między innymi w i30N. Powiem Wam, że jak Wam to opowiadam, to brzmi to żenująco, naprawdę, ale w rzeczywistości, kurde, jest to spójne z tym samochodem i jak człowiek jeździ, to się na przemian śmieje i cieszy, ale jego to po prostu bawi. Nie wiem, na czym polega magia tego. I różni producenci próbowali stosować różne wnętrze, na przykład BMW. Hans Zimmermann zaprojektował, żeby to brzmiało jak duchy wychodzące z szafy. A tutaj przynajmniej jest to jakieś. I naprawdę to cieszy. Co więcej, jestem pewien, że można byłoby z tych głośników wydobyć taki, wiecie, głębszy, prawdziwszy ten dźwięk, ale myślę, że Hyundai celowo zrobił to tak, żeby trochę komputerowo to brzmiało. I o ile to brzmi komputerowo, to powiem Wam, że strzały z wydechu to brzmią lepiej niż w niejednym samochodzie tradycyjnym, spalinowym, sportowym. Naprawdę petarda. Dobra, przejdźmy do poważniejszych ustawień, takich naprawdę sportowych. No więc mamy, jak tutaj widzicie, podzielony ten ekran, tutaj licznik czasu okrążenia, tutaj pedał gazu, jak pracuje pedał hamulca, N-torque. Tutaj na zegarach kierowcy, zobaczcie, macie temperatury silników i temperatury baterii pokazane, a jak tak przesuniecie palucha, to możecie sobie właśnie ten swój skustomizowany tryb ustawić. Silnik może pracować w trybie Eco, Normal, Sport albo Sport Plus. Układ kierowniczy w Normal, Sport albo Sport Plus. Zawieszenie w Normal, Sport albo Sport Plus. Działanie, nawet zobaczcie, tu się przyznają, że oni musieli coś brać, jak projektowali. ELSD. To jest ten mechanizm, znaczy ta szpera elektrycznie sterowana z tyłu i ona też ma Normal, Sport albo Sport Plus ustawienia. ESC może być normalny, może być sportowy, może być całkowicie dezaktywowany. Wyświetlacz przezierny, czyli ten, który mam przed sobą, może być w trybie normalnym albo w trybie sportowym. Jak jest w sportowym, to ma ten obrotomierz taki. No i tutaj też możemy sobie ustawić te dźwięki, albo wyłączone, albo 3 z tych dźwięków, co ma dokładnie nam jaki samochód albo odrzutowiec imitować ten tryb. Custom, jeszcze jest drugi Custom 2, jego wtedy można przypisać przed drugim pokrętłem. Ale i to jeszcze nie koniec, bo mamy tutaj na przykład magiczny przycisk N-Launch Control. I jak go włączacie, to jest samochód przygotowany do zrobienia Launch Control. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj macie opcję wydajności i jak je klikniecie, to tu się dopiero pojawia ilość ustawień. Ten N-Launch Control, który przed chwilą włączyłem, on ma kilka ustawień. Ma na przykład high, medium i low. Zależnie od tego, na jakiej nawierzchni stoicie. Czy to jest nawierzchnia, która jest mokra, czy to jest nawierzchnia, na której jest trochę piasku, czy jest naprawdę sztywny, przyczepny, suchy asfalt. To ustawiacie sobie to tak i tak. Proszę, jest nawet napisane. Wyższe poziomy przyczepności powodują większy mechaniczny poślizg kół, który jest odpowiedni do lepszego przyspieszania na powierzchni jezdnych o wysokiej trakcji. Kolejna rzecz to ten N i Shift, czyli jak to włączymy, no to mamy te wrażenia z jazdy samochodem spalinowym z automatyczną skrzynią biegów, są nawet szarpnięcia, jest ten dźwięk typowy, kiedy obroty pną się do góry, a potem spadają. N Active Sound to już Wam mówiłem. N Road Sense. Jak to sobie włączycie, to jak Wasz Hyundai zobaczy ten znaczek pokazujący, że przed Wami kilka zakrętów jeden po drugim, o taki, w Polsce one są żółte, to zaproponuję Wam włączenie trybu N, żebyście się mogli lepiej w tych zakrętach bawić. N Battery Preconditioning.
Jak jedziecie na tor albo chcecie z kimś się zmierzyć w drag race'ie, to wtedy ustawiacie, że na przykład chcecie, żeby do dragu Wam baterię przygotował. Wtedy on odpowiednio pomiędzy 30 a 40 stopni będzie ją utrzymywał, dogrzeje ją. Zobaczcie, tu jeszcze jest niedogrzana. Szacowany czas dogrzania 26 minut. A po to Wam dogrzeje, żebyście podczas tego dragu mieli przez chwilę najwięcej mocy, najwięcej momentu obrotowego, żebyście mogli po prostu zrobić ten czas, jaki producent podaje do setki, czyli 3,4 sekundy. Ale jak nie chcecie się ścigać tylko na ćwiartkę albo spod świateł, tylko chcecie pojechać sobie na tor, no to tam są już potrzebne trochę inne parametry tej baterii. Ona powinna częściej być schładzana, utrzymywać niższą temperaturę. Wtedy nie będzie takiego od razu powera, ale przez dłuższy czas będziecie mogli jeździć po torze. I zobaczcie, wtedy rzeczywiście 20-30 minut tylko, znaczy 20-30 stopni i tylko 7 minut nam zostało do osiągnięcia tej właściwej temperatury. N-pedal to jest rekuperacja. I ona tutaj też jest trochę inna niż w klasycznych samochodach elektrycznych, ponieważ współpracuje generalnie z całym układem napędowym, czyli pozwala Wam na przykład skuteczniej wejść w zakręt, odpowiednio wyważając samochód. N-Drift Optimizer jest dostępny wyłącznie dla napędu na tylne koła. Podczas korzystania z niej zostanie zminimalizowane działanie elektronicznej kontroli stabilności w celu umożliwienia zadziałania nadsterowności. O co chodzi? Chodzi o tryb driftu. Wówczas ta szpera, która tam jest z tyłu elektroniczna, ma dbać o ładne uślizgi kół, natomiast nadal z przodu będzie trochę mocy, bo około 10%. Natomiast absolutnie większość będzie trafiała tam na tył i można jeździć samochodem w drifcie. N-Race, kolejne ustawienie. Maksymalne chłodzenie silnika i baterii do jazdy po torze wyścigowym. Czyli możecie mieć wtedy, uwaga, gorzej może działać klimatyzacja. Niektóre urządzenia mogą się wyłączyć po to, żeby bateria i silniki były lepiej chłodzone, ale Wy, żebyście mieli jak najwięcej tego momentu i koni i sprawności i efektywności samochodu na torze. I ostatnia funkcja, czyli N-Torque Distribution. Nie spełniono teraz warunków, bo to trzeba tam poustawiać parę rzeczy, ale polega to na tym, że sami możecie zdecydować, ile chcecie mieć momentu z przodu, ile z tyłu. Czy bardziej, żeby samochód był nadsterowny, czy podsterowny i nawet wprost mówią, rzeczywisty stosunek rozłożenia może się przejściowo różnić od ustawionej wartości w zależności od warunków jazdy. Za wypadki spowodowane lekkomyślnością odpowiada sam kierowca. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to też zostało przeprojektowane względem zwykłego Ionika 5, ponieważ na przykład konsola ta środkowa została przesunięta do przodu. Tam mieliśmy pustą przestrzeń. A czemu została przesunięta do przodu? Po to, żeby kierowca na torze mógł się zapierać tutaj nogą. Nawet pojawiło się takie specjalne wyłożenie, można powiedzieć, materiałem miękkim. Niemniej i tak jak ja walę nogą, to walę akurat w tą ostrzejszą krawędź w tym miejscu. No i tak, troszeczkę się to tutaj rusza. Co ciekawe, to tutaj rusza się zdecydowanie mniej. Bardzo tutaj jest dużo plastiku. Obawiam się, chociaż Hyundai chwali się, że mnóstwo rzeczy zrobiono tutaj z ekomateriałów. Wykorzystano i celulozę, i butelki PET, i mnóstwo plastiku z recyklingu. Boczki te ala skórzane zrobiono chyba w 60% z celulozy po zmieleniu puszek PET, a na przykład tę część tutaj w 100% zrobiono z recyklingu. Dywaniki, podsufitka, tutaj te wstawki, bardzo dużo tutaj jest elementów z recyklingu i część z nich jest fajna, przyjemna, a część z nich niestety nie da się ukryć, że jest z recyklingu. Generalnie tak wrażenie na mnie lepsze zrobił, jeżeli chodzi o jakość wykończenia wnętrza zwykły Ioniq 5, którego testowaliśmy, ale tutaj nie jest źle. Natomiast mówię, tutaj mi brakuje w tej konsoli środkowej jakoś takiego więcej przyzwoitości, tak bym powiedział. I jeżeli chodzi o jakość materiałów i jakość montażu tego, no bo to po prostu zobaczcie, tutaj jest wszystko plastikowe, tu miękko, tu przyjemnie, tu fajnie, tu gdzieś tam szef, fajne te drzwi, fajna ta wstawka papierowa, ale ta konsola no jakby była z innego samochodu. Co natomiast jest ważne, istotne i fajne, to pomimo tych wszystkich zmian, przekonstruowania tego wnętrza, przekonstruowania całej w zasadzie struktury nośnej samochodu, przekonstruowania silników i tak dalej,
to pozostał samochodem rodzinnym i praktycznym. No, wygodnie, proszę. Można zaprojektować fotele manualnie sterowane, które mają ograniczony zakres regulacji, ale są bardzo wygodne, naprawdę. No i teraz, no naprawdę, mogę jechać tutaj w długą drogę w bardzo wygodnej pozycji, a ten za mną będzie miał nie gorzej niż ja, bo naprawdę miejsca jest tutaj w cholerę, mimo że auto ma tylko 4,70 m długości, to przez duży rozstaw osi wygospodarowano tutaj mnóstwo miejsca. Zobaczcie, ile jest na kolana. Jedyny minus to, że tam nie wejdą mi pełne stopy i nie mogę już nimi ruszać, ale no błagam Was, naprawdę, przecież tutaj jest od cholery tego miejsca. Co więcej, mam regulowaną kanapę, więc mogę sobie powiększać bagażnik, jakbym sobie zażyczył, i nawet jak odsunę, o, w ten sposób, to jeszcze mogę jechać, a dzieciaki, które mają krótsze nogi, to w ogóle w tej pozycji będą mogły sobie spokojnie podróżować w dalszych dystansach. Jak będzie im niewygodnie, to mogą sobie nawet pochylać, proszę bardzo, oparcie, jechać, o, pionowo, tak idealnie na żyganie, na przykład miska jak mają między nogami, a tatuś korzysta z tych wszystkich N-trybów i customizowanych i tych sportowych, albo mogą sobie, o, bardziej tak odpoczywać. Oczywiście wtedy też, jak tak sobie pochylę, to mogę to przesunąć do tyłu, tylko muszę najpierw wyjąć roletę, bo już haczę o roletę, która jest tam. Tutaj nawet nie macie tunelu na narty, więc jak przyjdzie Wam przewieźć dłuższe przedmioty, to musicie złożyć albo jedną część kanapy, albo ten fotel, na którym ja siedzę. 2 gniazda USB-C tutaj, nawiewy w słupkach B na pasażerów z tyłu. Wykończenie drzwi dokładnie takie samo jak tych z przodu. I to jest fajne, bo czasami bywa tak w tych samochodach dzisiaj, że tutaj już pojawia się mnóstwo twardego plastiku, a tutaj to wszystko jest miękkie i przyjemne, i same drzwi naprawdę są zrobione z super fajnych materiałów. Co prawda to jest wtryskarki, ale jest miękkie, i tutaj jest miękkie, i tu jest ładne przeszycie, i tu jest materiał, i tu jest ta papierowa wstawka z kwadracikami, i nawet tutaj obicie wokół głośnika to jest taki przyjemny materiał. Ten plastik to jest tylko tu w tym miejscu, więc jeżeli chodzi o wykonanie drzwi użyte do tego materiału, jest super. Super jest też to, że to auto naprawdę jest 5-osobowe, bo tutaj jak usiądzie Wam jakiś dzieciak czy osoba mniejszej postury, to ma miejsce na nogi, ma miejsce na kolana i ma miejsce nawet nad głową. Mimo że siedzę wyżej, zobaczcie, jestem taki mocno spionizowany i pomimo szklanego dachu, to siedzę wyprostowany i mam tam jeszcze trochę przestrzeni. Bagażnik. Według Hyundai'a 480, przepraszam, litrów, ale jest bardzo płytki. Ma dosyć wysoki próg załadunkowy, tu od razu pojawia się podłoga i pod podłogą nie macie w zasadzie dodatkowej przestrzeni na bagaże, macie tylko dodatkową przestrzeń na trochę gratów, czyli jakieś tam właśnie, o, trójkąty, apteczki, kable do ładowania i tego typu rzeczy. Tutaj po prostu ta część go ogranicza, bo jak wiadomo, trzeba było tutaj i szperę zastosować, i trochę więcej różnych mechanizmów, w związku z czym nawet, o, możemy zajrzeć, co tu mamy, takie jakieś. 2 duże walizy, jedna obok drugiej, bez najmniejszego problemu. Spokojnie jeszcze zasuwacie sobie roletkę, niczego nie widać. W momencie, kiedy roletkę wyjmiecie, pyk, to możecie spróbować przewieźć walizki w ten sposób, ale nie sądzę, żeby to się udało w tym ustawieniu tych foteli, bo będzie nam ten opadający mocno tył ograniczał możliwość zamknięcia klapy, pyk. I to sporo brakuje, więc co można spróbować zrobić, to trochę przesunąć tę tylną kanapę do przodu. Miejsca, żeby nie było, nadal zostało całkiem sporo na nogi dla pasażerów. I teraz głębiej wepchnąć te walizki. Może nawet z tej strony, o, tak. Z tej strony, tak. Jest! Sukces! No tyle, że wtedy wszystko tutaj widzicie, ale gdyby Wam ograniczało widoczność we wstecznym lusterku, to jest cyfrowe, zmieniacie sobie i też wszystko widać do tyłu. Więc jest jak na samochód tej klasy, o takich osiągach i takich parametrach, nieźle. Sam bagażnik, no wiadomo, że ma ograniczoną tę pojemność przez te wszystkie graty, które są tam pod spodem. Natomiast na szczęście ta możliwość regulacji tej kanapy, to, że tam mamy tak dużo miejsca, daje nam trochę więcej swobody w aranżowaniu tego wszystkiego i w zabawianiu się w Tetrisa. Lepiej oczywiście będzie pewnie jeździć tutaj z kabinóweczkami. A ciekaw jestem jeszcze jednej rzeczy. Bo nie doczytałem, nie dooglądałem i nie wiem, czy tutaj mamy frank. Na pewno mamy dźwignię do otwierania przedniej maski. A co się pod nią kryje?
A tutaj nic nie zapakujemy. Tutaj jest po prostu cały osprzęt, czyli ładowarka pokładowa, czyli falowniki, inwertery i cała reszta ustrojstwa. Nawet widać tutaj wszystkie płyny chłodnicze, którymi są zalane pojemniki, odpowiadające za utrzymywanie całej tej konstrukcji we właściwych temperaturach. To teraz uwaga! Nie, słuchajcie, to jest niesamowite, ale czuć nawet szarpnięcia tej skrzyni biegów. To niemożliwe. No kurna! Szarpnięcie, dźwięk, nawet to, że on idzie do odcinki, naprawdę robi to mega wrażenie. Co więcej, możecie sobie tutaj we wnętrzu regulować tą głośność. I teraz jest niesamowite wrażenie, bo wyłączyłem sobie dźwięk płynący z tych głośników w środku, ale głośniki zewnętrzne zostały włączone. Najbardziej niesamowite to są te szarpnięcia skrzyni biegów. To jest coś niesamowitego. Niezłe, co? Ale dobra, włączymy sobie w środku dźwięk, bo jeszcze coś wam pokażę. Patrzcie. Odcięcie i tak jak w samochodzie spalinowym. Normalnie jak odcięło, to poczułem szarpnięcie. Tyle, że tutaj bezpiecznie możecie tak jechać. I nawet przy redukcjach, słuchajcie, to jest tak, że... Słyszeliście? No ja pierdykam! Szok! A teraz uwaga, nastąpi zmiana. Teraz wchodzimy w Evolution. Teraz mamy Evolution, to jest przyszły dźwięk elektrycznego modelu N, tak to nazwali. I uwaga. I tu te szarpnięcia są jeszcze większe, ale już na przykład nie słychać, żeby strzelał z wydechu. A teraz Supersonic. To jest w ogóle petarda. To jest, słuchajcie, to ja wczoraj to jeździłem i się płakałem ze śmiechu. I uwaga. Przekroczyliśmy prędkość dźwięku! Coś niesamowitego, niebywałego. Ja wiem, że to się może wydawać nieśmiesznym żartem z waszego punktu widzenia. I wiele osób, jak to wrzuciłem do siebie na Instagrama, to mówiło: kurna, weź, daj spokój, bąku, przecież to wstyd. Ale chodzi o to, że to bawi, że to niesamowicie cieszy. Ja wiem, że to się może za chwilę znudzić. Ja wiem, że chodzi przede wszystkim w samochodach elektrycznych o ciszę. Ale tę ciszę możecie sobie tutaj, proszę bardzo, zrobić. I już. Mamy ciszę. I delikatnie może wtedy tylko emitować ten dźwięk silnika. Słyszycie? Ale wtedy też to możecie sobie całkowicie wyłączyć i już nic nie słyszycie. Jedziecie po prostu jak elektrykiem. Normalnym elektrykiem w trybie Eco, w trybie Comfort. Opcję wydajności. Przygotujemy go sobie od razu, proszę, do dragu. Optymalizacja temperatury baterii. Mamy optymalną temperaturę baterii. Dobra, ale niech on sobie ją utrzyma, a przygotowuje ją do tego dragu, po to, żebyśmy mogli potem sprawdzić sobie przyspieszenie do setki, czy będzie takie, jak podaje producent, czyli 3,4 sekundy. To naprawdę jest poziom samochodów super sportowych. Fajne jest to, że w tym trybie Eco zaczynacie jechać i naprawdę tutaj nic nie wskazuje na to, że macie do czynienia z autem, które ma 650 koni. Normalnie nawet mocniej wbijacie pedał gazu w podłogę, a on jest delikatny, jest subtelny. Przyspiesza jak 200-konny elektryk.
Nie trzeba tutaj bać się nawet głębiej wcisnąć tego pedału gazu, bo on jakby ma tak jak w samochodzie spalinowym, tak jakby miał zdławioną przepustnicę, która powoli by się bardzo otwierała. Nie brakuje mu też, pomimo adaptacyjnego sportowego zawieszenia i pomimo dużej 21-calowej felgi, komfortu jazdy w takich warunkach. Czuć, że poprawiono zdecydowanie sztywność tego nadwozia. Ono jest przecież całkiem spore, jest długa ta linia dachu, jest duży rozstaw osi, bo mierzący prawie 3 metry, a mimo to świetnie wybiera tutaj nierówności. Jest delikatnie sportowe, ono nie jest takie miękkie, powiedziałbym, że jest sprężyste, ale jednocześnie nie niesie za sobą konsekwencji pod tytułem niepokojące stuki, trzaśnięcia gdzieś w karoserii, bolący kręgosłup itd., itd. Doskonale jest wyważone, jeżeli chodzi właśnie o takie poczucie komfortu jazdy i panowania nad samochodem w takich warunkach. Generalnie naprawdę, jak jedziecie sobie nim w taki sposób, to jest petarda. W przypadku spalinowych sportowych samochodów jest tak, że ich możliwości, czyli na przykład moc, moment obrotowy i tak dalej, ogranicza się zazwyczaj na przykład pracą przepustnicy i jest to cięższe do osiągnięcia i te różnice pomiędzy na przykład trybem Eco i komfortowym a Sport czy Sport Plus są wyraźne, ale nie aż tak wyraźne jak w elektryku. W elektryku w trybie Eco można mu nawet obciąć, ograniczyć komputerowo moc. Nie ma najmniejszego problemu i on wtedy właśnie będzie spokojniutki. Ten pedał gazu będzie pracował inaczej. Zobaczcie, tu na przykład nawet teraz w tym momencie to jest tryb Eco. Ja kładę mocniej nogę na pedale gazu i prawie nic się nie dzieje. Delikatnie tylko zaczyna przyspieszać. Wystarczy, że zmienię na normal i tak samo położę nogę na pedale gazu, a już wyraźnie się zmieniło, już on wyrywa do przodu. Po położeniu tak samo nogi na pedale gazu. A w trybie sport to już jest w ogóle od razu szarpnięcie następuje. I zobaczcie, włączyliśmy teraz dźwięk, ale nie mamy imitowanej zmiany przełożeń, ponieważ nie włączyliśmy sobie trybu N, E i Shift. Ale na szczęście pod jednym z tych przycisków można sobie go zaprogramować i wtedy wystarczy, że włączę ten, N, pojawia nam się obrotomierz i już mamy biegi. Wszystko przemyśleli i zaprogramowali. Inna jest zmiana przełożeń, kiedy jesteście w trybie N, inna, kiedy jesteście w trybie komfortowym. Inaczej brzmi wydech, jak macie włączony dźwięk ignition, w momencie, kiedy jesteście w trybie i w trybie N. Nawet, zobaczcie, włączam teraz 6. bieg i zaczynam przyspieszać, pedał gazu wbity w podłogę, a on nie przyspiesza. Niesamowite, nawet o to zadbali, zobaczcie. Teraz zredukował sam do 4. I ja pierdolę. No to nie ma innej opcji. Teraz muszę sprawdzić inny tryb. Tryb Drift Optimizer. W takim trybie na przykład nie macie już imitowanej zmiany przełożeń, a to właśnie po to, że ona powoduje na przykład ograniczenie tej mocy silnika, nie? Tak jakby, jak jedziecie na wyższym biegu. O kur... ty! Co za dzik! No tu to mnie jeszcze nie wyniosło nigdy, a już dym z opon poszedł. Ja pierdzielę. To może... Ja nie mogę. Fu. No nie jest to jak w samochodzie spalinowym, powiem wam. Trochę tu się mi serducho mocniej zabiło. No nie jest tak łatwy do opanowania w takim poślizgu. Tego momentu tam jest tak jakby mniej, on wprowadza go w ten poślizg, ale to nie jest tak, że tu możecie klepać jak w fajnym aucie tylnonapędowym spalinowym. Jednak co elektryka, to elektryka. Ona momentalnie idzie na te 21 000 obrotów. Do tylu rozkręca się ten silnik spalinowy, więc jak wam wchodzi na te 21 000 obrotów, no to nie... Szybko zrywa przyczepność. O! I wtedy zamienia tylnego laka w chmurę dymu. O, da się. Tylko trzeba ładnie, pulsacyjnie jechać gazem. Ta szpera nie działa tak, jak działają prawdziwe mechaniczne mechanizmy różnicowe.
tylko to jest tak, że tutaj trzeba popracować nad... I wtedy jest ok. Bardzo, naprawdę bardzo ułatwia kontrolowanie go w drifcie ta imitacja dźwięku silnika. Bo przez to mentalnie, słuchowo wiecie, że silnik tak jakby pracował i mniej więcej podpowiada Wam, kiedy tym gazem pulsować. Więc tu naprawdę jestem w szoku. Bo na przykład w Kia EV6 GT, która ma podobne rozwiązanie, też dużo mocy, też tryb driftu, też tam z tyłu jest elektronicznie sterowana szpera, ale nie ma tego dźwięku silnika i tam już człowiek się gubi, nie wie jak pulsować tym, bo nic nie podpowiada mu, żaden dźwięk, jak to robić. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Nadal uważam, że auta spalinowe dużo lepiej nadają się do takiej zabawy, bo jednak co mechanika to mechanika, pozwala Wam to lepiej wyczuć. Te silniki kręcą się do 5, 6, 7 tysięcy obrotów, w związku z czym jesteście w stanie nad tym zapanować i płynniej robić te poślizgi, zdecydowanie. Natomiast tu jak na elektryka i tak jest lepiej. Trzeba pamiętać, że ten silnik tutaj elektryczny, który wówczas w trybie driftu tam ma pewnie około 400 koni, on kręci się do 21 tysięcy obrotów. To jest naprawdę 3-krotnie więcej niż większość silników spalinowych, więc jak on złapie te obroty, a ma je w zasadzie od zera, bo tylko wciskacie pedał gazu i opony zaczynają od razu zamieniać się w dym, no to jest coś takiego dużo trudniej opanować, ale nie jest to nie do opanowania. No i masa też robi swoje. Ponad 2-tonowe auto wprowadzić w ślizg jest łatwo. Trudniej będzie je wyprowadzić w momencie, kiedy nagle część z tej masy z prawej strony przeskakuje Wam na lewą. Ale tak jak mówię, i tak jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, jak fajnie to tutaj działa. Cyk, reset. I zobaczymy. Tak, jest 120 km na godzinę. Bateria, tak jak wspominaliśmy, 84 czy tam 5 kWh brutto, netto, czyli taka użytkowa dla kierowcy, dla użytkownika, to jest około 78 kWh. Według Hyundai'a to pozwala przejechać 450 km, ale umówmy się, w cykl WLTP. Cykl WLTP oznacza, że to auto przez jakiś czas stoi, a jak stoi, to nie zużywa energii. Trochę jedzie po mieście. Elektryk jak jedzie po mieście, to nie zużywa bardzo mało energii. Tylko krótkie tam są w tym badaniu WLTP takie odcinki, gdzie jedzie 110, 120, 130 na godzinę. No a my jak zwykle sprawdzamy go przy 120 na drodze ekspresowej, plus za to, że jest naprawdę fajnie wyciszony. Betonowa nawierzchnia i to słychać rzeczywiście. Guma tutaj na naszych Continentalach jest twardsza, bo to sportowa opona, więc te hałasy są większe. W standardzie on wyjeżdża z Pirelli P0 na felgach. Tutaj już miał wymieniane opony, ale na przykład szumów powietrza w ogóle nie słychać. Silnika też nie, bo go wyłączyłem, w sensie dźwięk silnika. No i to będzie takie średnie zużycie paliwa, przepraszam bardzo, prądu, 25,5 kWh, czyli przejedziecie z taką prędkością 120 na godzinę jakieś 300 km Hyundaiem Ioniq 5N. Może jak się bardzo postaracie, będzie trochę korka, duży ruch, z rekuperacji będziecie odzyskiwali sporo energii, to może 350 km. No jak wjedziecie na autostradę, czyli 140 na godzinę, to już będziecie musieli się doładowywać, podejrzewam, po 250 gdzieś kilometrach. Na szczęście tych ładowarek szybkich jest coraz więcej. Na szczęście on ma tą infrastrukturę, całą architekturę 800V. Na szczęście wystarczy mu 18 minut tylko, żeby się naładować od 10 do 80%. Więc choć akumulator jest tutaj nieduży stosunkowo w porównaniu z autami, które mają i po 100 i 110 kWh, no to do Łodzi i z powrotem obrócicie na jednym ładowaniu. A i tak takie auta przez zdecydowaną większość czasu ładuje się w domu, a ładowarka pokładowa ma tutaj 11 kW. 11 kW jak macie w chałupie, to jesteście w 10, co ja pierdzielę, w 7 godzin jesteście naładowani od 0 do 100%. Podpięcie go w domu na noc od 23 do 6 rano, czy od 22 do 5 można zaprogramować, do ilu ma się ładować, kiedy ma się przestać ładować i koszt tego jest znacznie mniejszy, bo wtedy uzupełnienie tych akumulatorów energią z takiej domowej ładowarki jest najtańszym źródłem prądu.
Zaokrąglając, naładowanie go od 0 do 80%, włączając w to jakieś tam stratę energii, to będzie przy dzisiejszych cenach domowej energii jakieś 80 zł. No dobrze, to tak. Tryb N mamy włączony, czyli ten taki najbardziej sportowy, można powiedzieć. Ograniczona przyczepność działania systemu ESC. Road grip level, no high. Im wyższy, to tym większa przyczepność, więc tutaj mamy zdecydowanie high. Włączymy go. I co tutaj jeszcze mieliśmy? Tu jeszcze mieliśmy zrobić to, czyli nacisnąć ten przycisk. Nie ten przycisk. Ten przycisk, bo będziemy mieli przez 10 sekund pełną moc dostępną. No dobrze, to ja muszę jednak wykonać pewną czynność polegającą na zapytaniu silnego, czy jest gotowy. On uwielbia, słuchajcie, uwielbia te przyspieszenia w granicach 3 sekund. I jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak będziemy przyspieszali. To tutaj mamy zapaszek od naszego partnera, czyli Aromacar. O Jezu, sznurek muszę zawiesić. Wy tam nie możecie w tej fabryce już tych sznurków wiszać. Bo to premium. Jak się kupuje ten tani, to sznurek jest już zawieszony, a jak się kupuje premium, to się dostaje sznurówkę i se samemu trzeba. Aha, okej, dobrze. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Zapach wisi. Jakie będą tutaj przeciążenia w momencie, kiedy będę robił 0-100. A jednocześnie jeszcze coś włączę, mianowicie włączę to, żebyście mieli tutaj podgląd. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy gotowi i zapięci. Ready. Zdaje się, że już. No tak sobie powiem szczerze. 3,68. Powiem wam, że spodziewałem się, że będzie spektakularne rypnięcie, ale nic takiego się nie wydarzyło. Może ten N-Launch Control wyłączymy, spróbujemy. Jest wyłączony, dobra, to zrobimy to bez tego. O, troszkę jakby lepiej. O, już! 3,74. Nie ma różnicy, czy wy to robicie z tym N-Launch Control, czy bez tego. Jeszcze mogę spróbować na przykład, ok, a tu jak ustawimy na low. Warunki skorzystania nie zostały spełnione, a to dlaczego nie zostały spełnione, bo? Za gorąco mu? Czy o co chodzi? Tryb silnika, N jest. Niedostępny, gdy jest N-Green Boost. Co ciekawe, dobra. Czyli 3,7 póki co nasz najlepszy rezultat. To jeszcze bym chciał, to sprawdzić. Dobra, a teraz? No nie może to być zdecydowanie. To musi być high. O kurna, teraz jakby poszło, nie? No! Jest lepiej! 3,6. No powiem wam, że zaczynam żałować, że nie zabraliśmy tego auta na tor. Naprawdę. Wieloma elektrykami jeździłem, także takimi bardzo mocnymi. Czy to Porsche Taycanem, czy Teslą S-Plaid. I na każdym takie auta zrobią wrażenie jednym. Tym przyspieszeniem, tym bezgłośnym, tym, że wbijacie pedał gazu w podłogę, 3 sekundy, jest setka na liczniku. Ale ten samochód robi wrażenie jeszcze czymś zupełnie innym. Naprawdę wydaje mi się, że tam ktoś pracuje w Hyundai'u, kto ma świra na punkcie motoryzacji samochodów sportowych, zebrał grupę podobnych sobie ludzi i stwierdził, słuchajcie, zróbmy takiego elektryka, naprawdę takiego, który będzie jakiś, który będzie bawił, który będzie całkowicie nonsensowny, bo trzeba powiedzieć jasno, wyraźnie i głośno, to auto jest nonsensowne, dlatego jest literka N w nazwie, ale też to N jest dlatego, że jest niesamowity, jest narwany, jest oryginalny, jest wyjątkowy. To, jak tutaj zrobiono tę imitację pracy skrzyni biegów w połączeniu z imitacją dźwięku, to jest absolutna rewelacja.
Wierzcie mi, że inaczej to wygląda w kamerze, a inaczej to wszystko działa, brzmi i wygląda w rzeczywistości. Skrzynia biegów 8-biegowa, imitowana, która jak zmienia biegi, to szarpie samochodem. Układ wydechowy, który zależnie, znaczy wydechowy oczywiście, który albo jest w nim popcorn, albo jak wyjdziecie w tryb normal, to nie ma. To, że jedziecie na przykład na 6. biegu 40 na godzinę i depiecie mu w podłogę, a on nie zmienia przełożenia i też nie wyrywa jak elektryk, tylko przyspiesza jak auto spalinowe. To, że w drifcie łatwiej Wam dzięki temu imitowanemu dźwiękowi utrzymać samochód w poślizgu. I tu się po prostu wszystko zgodziło. To, że on ma tak sprawne te napędy, to, że go poszerzono, że mu zmieniono hamulce, że tak zajebiście wygląda. Absolutnie uważam, że to jest jeden z najlepszych elektryków, jakimi jeździłem. Nonsensowny, kompletnie pozbawiony sensu. Bo nie, to jest 2 tony 200 masy za 370 tysięcy złotych, to lepiej kupić sobie Audi RS3 albo BMW M2 do zabawy na torze. Pełna zgoda. To auto pod tym kątem nie ma sensu, ale to, w jaki sposób uczyniono z niego zabawkę, która Was cieszy w codziennej jeździe, to jest absolutny fenomen i mistrzostwo świata. To auto po prostu zajebiście cieszy i bawi. Nawet zabawa tymi wszystkimi ustawieniami daje frajdę. I chyba o to w tym chodzi. Skoro już się bawimy w tą elektryfikację, to bawmy się na całego, tak jak Hyundai.